Testujemy dzisiaj najnowszą kolekcję Vibo ze Stysiem. Jestem super podekscytowana. Ogólnie, słuchajcie, jest to taki trochę iconic moment, bo jest to pierwsza kolekcja, która została wypuszczona z Beauty Boyem w Polsce. Zarąbiście się cieszę, tak więc lecimy z tym. Paczka wygląda następująco, a co jest w środku pokażę wam za chwilę. Dobra, słuchajcie, ja jestem maksymalnie podekscytowana i już otwierałam tą paczkę oczywiście wcześniej, żeby nie było. Mamy tutaj liścik. Były też zdjęcia Stysia oraz całej tutaj ferajny, która brała udział w kampanii. Mam także samego Stysia i autograf, tak więc słuchajcie, będę trzymać za 50 lat, sprzedam za miliony. I ja muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, jak to jest zrobione tak bardzo na czasie i tak bardzo, tak jak to powinno wyglądać, nie? Mamy kolekcję, która nie jest skupiona tylko do dziewczyn. W kampanii biorą udział różni ludzie, o różnym kolorze skóry, różne charaktery, widać to po zdjęciu, tak więc od razu z tej kampanii, z tych zdjęć widać, że jest to make-up dla wszystkich i strasznie podoba mi się ten przekaz, tak więc I love it. Jeśli chodzi o to, co znajduje się w paczce, paczka jest ogólnie ogromna. Mamy tutaj dwa rozświetlacze, jeden taki powiedzmy bardziej hardkorowy, drobinkowy, drugi troszkę lżejszy, ale też intensywny. Oglądałam u Stysia i wyglądał naprawdę bardzo mocno. Paletka, 3 produkty do ust, są to pomadki i konturówki, fixer, baza pod cienie, która ma być jak pilui, i 2 pary rzęs. Ubrałam się specjalnie pod to w trochę ciemniejsze rzeczy, złota biżuteria, zrobiłam sobie nawet włosy, tak więc lecimy i zaczniemy sobie oczywiście od bazy i od paletki, bo jak widzicie twarz mam przygotowaną, reszta zostaje na później. Tak wygląda paletka Classy or Sassy, o Jezus, i w środku prezentuje się następująco. Fajnie, że mamy tutaj i brązy, i kolorki, jest biały, jest nie czarny, jest czarny, taki dosyć czarny, albo bardzo ciemny brąz. Zobaczymy. W każdym razie jest ten tutaj panel powiedzmy basic, gdzie można zrobić zwykły dzienniaczek w brązach, a później mamy kilka błysków, a także super crazy, szalone kolory. One na żywo wyglądają jeszcze bardziej intensywnie, tak więc jestem mega ciekawa. I najbardziej mnie interesuje ten niebieski, Blue Neighborhood. Jest to bardzo taki specyficzny niebieski. Zazwyczaj nie ma takiego niebieskiego w paletkach. Jest taki habrowy. I paletkę możecie dorwać w Rossmannach za 60 zł. I zasłuchujmy sobie kilka cieni. Tak wyglądają słocze na palcach. Bardzo spoko, powiem wam w odczuciu. Ten pomarańcz wydawał mi się trochę bardziej suchy, ale no zobaczymy jak na oczach. Jeśli chodzi o słocze takie szybkie na ręce. O kurczę. Ten niebieski to grubo tu pojechał. Spoko, wygląda fajnie. Ten świetlisty Rose Doll też jest spoko. No cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało na powiece. Natomiast już w ogóle mi się bardzo podoba połączenie kolorystyczne tego niebieskiego i pomarańczu. Odkopałam moją bazę Pilui, bo powiem wam szczerze, że ja od jakiegoś czasu już w ogóle jej nie używam, ale wygrzebałam, żeby sobie porównać z tą bazą od Stysia. Sticky but not tricky, tak się nazywa. Opakowania są, powiedziałabym, dosyć podobne, znaczy się w tym samym klimacie. Mamy po prostu czarną tubkę i złote wykończenia. Tą bazę mam bardzo długo już i ogólnie tam w środku jeszcze dosyć sporo zostało. Patrzymy teraz bazę od Stysia. Dużo osób narzekało, że jest taka pusta i powiem wam, że szczerze, ta też się wydaje, jakby za dużo produktu tam nie było. Tu jest niby ma być 7 gram. W bazie z Pilui jest 15 ml. Nie wiem, czy to jest porównywalne. W każdym razie okej. Wyszło troszkę. Tak to wygląda. Na dole mamy bazę z Vibo, do góry Pilui. Jak sobie lekko roztarłam je palcem, to ta z Vibo taka bardziej wodna się wydaje. Ta z Pilui bardziej taka gęsta i cięższa. Natomiast jeśli chodzi o kolor, to moja z Pilui jest taka bardziej różowa, ale no ja mam 01. Natomiast ta z Vibo jest taka fajniej żółta i na pewno będzie mi bardziej pasować, bo ja wolę wszystko takie bardziej żółte. Ogólnie jak wyciskam, to tu wylatuje mi cały czas produkt, więc jeszcze jest. Jestem ciekawa, czemu jest takie odczucie, jakby była pusta ta butelka. Okej, ta baza teraz jest na oku bardzo porównywalna do Pilui. Możliwe, że ta pierwsza warstwa, która wyleciała tego produktu, była z taką wodą. Czasami się tak zdarza. Zabieramy się więc za cienie i słuchajcie,
słuchajcie, ja postanowiłam użyć głównie tych kolorowych cieni. Jakby spoko, te brązy fajnie, ale tak mnie kuszą te kolory. Chcę je sprawdzić, bo wyglądają przepięknie. Ja mam tak, że lubię nosić na przykład tylko 2 kolory, że na przykład całą górną powiekę mam w jednym kolorze, a dolną w innym. I mam wrażenie, że każda kombinacja tych kolorów idealnie by się sprawdziła. Tak więc dla mnie na wiosnę perełka. Tak więc zrobimy sobie taki crazy look, bardziej edytorialowy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jakieś inne looki przy użyciu tej palety. Wtedy albo na Instagram będę tworzyć tutoriale, albo mogę zrobić też jakiś taki film tutaj, że nie wiem, 3 makijaże tą paletką. Dajcie znać, czy coś takiego by was interesowało, a my zabieramy się za malowanie. Zaczniemy sobie od różowego, czyli I've Got Candy i na taki płaski pędzel go nakładam. Tutaj trochę się sypie, ale spoko, nie jest to nic takiego mega hardkorowego. I zaczniemy sobie od wewnętrznego kącika. Pigment jest ładny jak na razie, spoko to wygląda. Teraz lecę z czerwonym i będzie to Madness. Ja jakby kocham ten look już w tym momencie. Powiem tak, cienie bardzo ładnie się przyklejają, są intensywne, bardzo ładnie tutaj na razie wszystko mi się miesza. Troszkę się osypuje ten czerwony, no ale nie powiecie, że pigment nie jest spoko. Zobaczymy jak przy blendowaniu. I wezmę sobie cień Orange Juice, czyli ten pomarańcz. O, ten się sypie trochę bardziej, ale też używam takiego, no takiego bardziej puchatego pędzla. Nie chcę dać za dużo, więc delikatnie. Trochę tak jakby zgubił mi się ten czerwony, szczególnie tutaj w okolicy na powiece. Jakby nie wiem, czy to ja tylko to tak widzę, ale próbuję tu doklepać. Wezmę sobie teraz cień Undress Me, to jest taki beż i tu sobie rozblenduję przód. Ten beż ma być taki półtransparentny, jakby tak to zrozumiałam, znaczy, że nie jest przepigmentowany, coś w tym stylu. Więc teoretycznie powinien się akurat nadawać do rozblendowywania krawędzi. Okej, drugie oko skończone. Powiem wam tak, te 3 cienie są bardzo mocno, intensywno takie neonowe. I z jednej strony to jest spoko, z drugiej na przykład ten czerwony z pomarańczem, dla mnie to się wymieszało w jeden kolor, nie widzę różnicy pomiędzy kącikiem a tutaj wyblendowaniem. Wszystko wygląda bardzo podobnie. Też na powiece, ale to nie wiem, czy to wynika tutaj ze światła, jakie mam, ale też mam wrażenie, że na jednym oku to jest, a na drugim nie. Jak dokładam różu, to mam wrażenie, że robi się jaśniej zamiast bardziej różowo. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale często takie nowe cienie mają to do siebie, że one właśnie się potem rozjaśniają. Ogólnie wyblendowało się wszystko spoko i tutaj też, gdzie łączył się pomarańcz z różem, wyszło ciemniej, wyszło bardziej czerwono niż tutaj w kąciku. I właśnie ten czerwony tutaj w zewnętrznym kąciku jest taki jasny bardzo. To też może wynikać z bazy. Ja ogólnie oczywiście testuję wszystko na raz, więc teraz wam nie powiem, czy to cienie, czy baza, ale będę dawać znać, bo pewnie w przyszłości będę używać raczej swojego ulubionego korektora pod cienie. Natomiast no co, nie możemy im zabrać, że są zajebiście napigmentowane. Jakby z tego powodu na tym oku, kiedy pierwszy raz malowałam, to mega wyjechałam tym pomarańczem, więc musiałam iść za ciosem i drugie zrobić to samo. Na przyszłość byłabym trochę bardziej uważna, bo jest hardcore. Ale to nic. Wyczyszczę sobie okolice pod okiem, bo tutaj się osypało. Ja też bardzo dużo nakładałam tych cieni, więc żeby nic tutaj się jakoś brzydko nie odcinało, wyczyszczę to i lecimy z Blue Neighborhood. Okej. Też się sypie skubany trochę, więc trzeba uważać. I jest tak samo bardzo, bardzo napigmentowany. Wezmę trochę, ale troszkę. Fairy Tears, czyli tego fioletu. I chcę tutaj w załamaniu go nałożyć, żeby on mi trochę tutaj ładniej się połączył z tymi czerwonymi. Myślę, słuchajcie, bo ten niebieski jest bardzo taki ciemny i bardzo taki ciężki. Nie wiem, czy podoba mi się to, jak uzupełnia się do tych jasnych kolorów z góry. Nie wiem, czy iść za ciosem, czy nie. Najgorzej, bo nie możecie mi pomóc. Dobra, robię drugie oko i będę się zastanawiać, jak wszystko już będzie.
Okej, na ten moment prezentuje się to następująco. Dorysowałam kreskę tym cieniem, bo sam dół był dla mnie zbyt ciężki w kontraście do góry. Tak jak mówiłam, czerwień, pomarańcz i róż są bardzo neonowe i raczej się rozjaśniają na powiece, natomiast ten niebieski nie jest tak nasycony i tak świeży jak góra, więc nie wyglądało to dobrze. Z tą kreską ma to już więcej sensu, przynajmniej dla mnie. Patrzę, co tutaj mamy w komplecie. Teraz pozostałyby sztuczne rzęsy, tak więc ja wytuszuję swoje. Założymy sztuczne, zobaczymy. Ja ogólnie nie lubię sztucznych rzęs nosić, więc... No ale chcę spróbować. Bardzo możliwe, że i tak je potnę, bo ja noszę rzęsy tylko jak już to w kąciku, no ale zobaczymy. Zaraz jestem. Mamy tutaj dwie pary. Glam for Your Life, czyli bardziej takie pełne rzęsy, chociaż nie są to takie mega mocne rzęsy, co mi się akurat osobiście podoba, bo takich full wielkich to ja nie lubię. I mamy jeszcze Natural is the New Glam i te podobają mi się trochę bardziej, mają takie dłuższe rzęsy, przeplatane trochę krótszymi. Te otworzę i trochę przytnę, myślę, że co najmniej 2/3 obetnę, żeby te rzęsy u mnie od połowy oka się zaczynały. Ja po prostu bardzo nie lubię tutaj w wewnętrznym kąciku mieć rzęs przyklejonych, zaraz mi łzawią oczy, bolą mnie oczy. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy to przez soczewki, czy cokolwiek, ale... Tylko tak będę w stanie je jakby przetestować. Swoją drogą wrzucę wam też link na dole. To jest pierwsza penseta z Rossmana, która jest fantastyczna do przyklejania rzęs, bo ona jest taka z góry łapie i z dołu równo, nie jest w ogóle ścięta, tak więc wrzucę wam link do niej w opisie i gorąco polecam, bo jest super. Nie cierpię odklejać rzęs z opakowania. Tyle, ile rzęs rozwaliłam, to jest hit. Te akurat odeszły bardzo płynnie. Pasek jest dosyć długi, więc nawet jak ja bym chciała na całe oko, to musiałabym je przyciąć. 3 pierwsze długie włoski odetniemy i dzięki temu będę miała taki bardziej foxy look i będzie spoko. Lecimy teraz z ustami i mamy tutaj 3 pomadki, a dokładniej takie sety, gdzie mamy konturówkę i pomadkę. Są to, z tego co mi się wydaje, matowe konturówki i satynowo-matowe pomadki w płynie. Mamy zestaw samych nudziaków. Powinniście widzieć teraz słocze. Ja się zastanawiam, który wybrać. Już ja sobie swatchowałam też wcześniej, ale w sumie zasłoczuję sobie jeszcze raz, bo nie sprawdzałam, jak to z konturówką będzie wyglądać. Bo miałam kilka razy w przypadku właśnie Lovely i Vibo, kiedy kupiłam taki kit, że nie było to tak perfekcyjnie dopasowane, wiecie, nawet nie żeby trochę nie pasowało, tylko czasami było naprawdę hardkorowo, że pomadka była taka powiedzmy nude, a konturówka była wręcz pomarańczowa, więc sprawdźmy to. Ojej, ale ładnie pachnie. Nie powiem wam, co to za zapach, ale jest prześliczny. Mi się strasznie podoba. Okej, powiem wam, że ten test, te produkty przeszły pomyślnie. Naprawdę są to dokładnie te same kolory pomadek, co konturówek, tak więc jakby mega. Ja zdecyduję użyć się tej środkowej, czyli 2. Chyba. Dobra, pomadka nałożona i tylko jedna aplikacja wystarczyła, żeby pokryć całe usta. Kredka też super miękka i bardzo dobrze mi się nią obrysowało kontur ust. Zapach jest przepiękny i czuć go w trakcie malowania i nie wiem, co to jest. Mam wrażenie, że to mi przypomina coś z dzieciństwa, ale za cholerę nie wiem co. W każdym razie mega jest to, że mimo, że ta pomadka nie jest taka bardziej brzoskwiniowa, tylko jednak trochę różowa, to spoko się w niej czuję, bo ja zazwyczaj w takich pomadkach nie czuję się zbyt dobrze. Po prostu one nieładnie wyglądają z moim żółto-zielonym odcieniem skóry, a tutaj jest fajnie. Został nam ostatni element, czyli rozświetlacze. Nie ostatni, jeszcze będzie mgiełka. Nie ostatni, przedostatni. Rozświetlacze Glow God i Sunlighter. Zaczniemy sobie od Sunlightera, bo ma to być powiedzmy trochę bardziej taka delikatniejsza wersja. Jeśli to jest delikatna wersja, to za bardzo nie wiem, czego mam się spodziewać po drugim rozświetlaczu. To chyba wywali nas z kapci wtedy.
Wygląda spoko. Całe szczęście, że jest ta druga wersja z drobinkami, bo ja osobiście w tym momencie wolę, jak trochę więcej się dzieje, ale ogólnie na przykład jak tak na nos, na brodę czy podłóg brwiowy, to będzie świetny rozświetlacz. Nałóżmy go sobie jeszcze w wewnętrzny kącik, bo cały make-up wyszedł mi matowy, co w sumie jest dosyć interesujące, bo zazwyczaj nie robię takich makijaży. On jest taki bardzo jasny, nie bieli ani też nie przyciemnia. Jak odwracam twarz od światła, to nie ma plamy, ale jest specyficzny. Obecnie, mówię, wolę bardziej takie drobinowe rozświetlacze, więc tego sobie tutaj trochę uspokoimy i bardziej wpracuję go w skórę. Teraz czas na coś dodatkowego i to wygląda bosko tutaj. To nałożymy na wierzch oczywiście i biorę taki bardziej nie wachlarzowy właśnie, no taki pędzel. Ten jest troszkę bardziej złocisty. Jeśli chodzi o te dwa rozświetlacze, to oczywiście ja będę bardziej po stronie Glow God, ale mam wrażenie, że po prostu Sunlighter, on jest bardzo jasny. Tafla o uniwersalnym kolorze. Z jednej strony tak, ale jest dla mnie, ale mam wrażenie, że to jest takie bardziej moje po prostu moja subiektywna ocena, że jest dosyć taki chłodny. Ja się lepiej czuję w bardziej złocistych rozświetlaczach i przez to mam takie, że no jest spoko, bo się świeci, ale nie ma takiego, o mój Boże, nie mogę bez tego żyć. Jestem ciekawa, jak Glow God wyglądałoby samo, ale już nawet tutaj w opakowaniu widać, że on jest bardziej złoty i zakładam, że będę się w nim po prostu czuła lepiej. Ostatni krok, czyli Wet Me, Set Me Faced Mist. Zobaczmy. Oby mnie nie opluł tak chamsko, bo będzie mi bardzo smutno. Ale podobno ma być super mgiełka, więc może. Okej. Ale tak z daleka. Nie dobry pomysł, żeby oddychać w tym samym momencie. Jest dosyć hardkorowy. Taki duszący, ale jakby okej. Ważne, żeby działał i żeby trzymał make-up. Nie wiem właśnie, czy to jest kwestia zapachu, że tak reaguje kaszlem, ale faktycznie ładny. Całość się tak teraz wszystko się tak połączyło, tak więc spoko, bardzo jestem zadowolona. Jakbyście zrobili tak 3 razy większą butelkę, żeby można było mieć zapas na pół roku, to byłoby super. To by był skończony make-up. Dajcie mi znać, co sądzicie. Ja w ogóle się nie wypowiedziałam o tych rzęsach w trakcie filmu i powiem wam, że jestem bardzo zadowolona. Nie widać, żeby były doczepione rzęsy tak na pierwszy rzut oka, co ja sobie bardzo cenię, a jednak te kąciki są podkreślone i oko też nabrało pazura, więc jest super. Cała kolekcja, no jak dla mnie jest to wielki sukces. Pomadki 10/10, rozświetlacze, no tak jak wam powiedziałam wcześniej, jeden dla mnie, super petarda, drugi chyba po prostu personalnie ja się tutaj z tym odcieniem nie za bardzo lubię. Rzęsy, git. Jeśli chodzi o paletkę, to słuchajcie, mi się na ten moment podoba. Jest ona dla mnie porównywalna do paletki Jaclyn Hill od Morphe. To, jak zachowują się te neonowe, jasne cienie, jest bardzo podobne. Chodzi mi o to, że one nakładane na siebie, nawet jeśli nakładam ten sam kolor, czyli tak jak tutaj w zewnętrznym kąciku czerwony na czerwony, to tam się robi jakby, nie plama, tylko jakby ten kolor robi się coraz jaśniejszy. Szkoda, że czerwień się pomieszała z pomarańczem, ale ogólnie spoko. Sama praca z cieniami była ok i są mocno napigmentowane, więc to uważajcie, totalnie. Myślę, że na tej zasadzie, że make-up będzie się składał z 2 kolorów, czyli na przykład góra pomarańczowa, dół różowy, to będzie super, petarda, wszystko się fajnie rozblenduje i będzie git. Do takich szalonych makijaży z 10 kolorów przejść, mam wrażenie, że te cienie po prostu są zbyt podobne do siebie. Ale ogólnie make-up mi się podoba. Pomadki, to już chyba mówiłam, sztos i baza. Będę testować też może na innych make-upach, ale ja takich baz nie za bardzo lubię, więc zobaczymy, jak z tym będzie. No i fixer też mój nie oddaję, bo naprawdę twarz wygląda bosko, więc piszcie mi koniecznie, jak wam się podobało i czy macie coś z tej kolekcji już, a jak nie, to nad czym najbardziej się zastanawiacie, co was tutaj fascynuje z całej tej kolekcji. Ja wam życzę miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Pa!